Mamy połowę marca i za chwilę wegetacja może mocno przyspieszyć. Wtedy wielu z nas stanie przed problemem, które prace są najpilniejsze, a które mogą poczekać. A może są takie, których w ogóle nie musimy wykonywać. O tym w dzisiejszym odcinku. Zawsze wczesną wiosną dla mnie największym priorytetem jest zrobienie porządku na rabatach, czyli jeżeli wiem, że gdzieś będę robił zmianę, tak jak tutaj, chcę tą odmianę Shonek Oblencerin wykopać. W zasadzie powinienem to zrobić nawet jesienią, ale brakło mi czasu. Wykopuję to, przygotowuję miejsce pod nowe nasadzenia. Samo sadzenie nowych róż nie jest aż tak pilne. Ja mogę to wykonać w marcu, mogę to wykonać w kwietniu, a nawet jeżeli nie zdążę, mogę posadzić tu róże z doniczek w maju czy w czerwcu. Natomiast przygotowanie tego miejsca chcę zrobić jak najwcześniej. Równie pilną sytuacją jest wtedy, kiedy chcecie przesadzić daną różę. Nie chcecie jej wyrzucić, tak jak ja chcę wyrzucić te Shonek Oblencerin, tylko chcecie jakiś okaz przesadzić w inne miejsce. Nie możecie z tym zwlekać. To jest najpilniejsza praca. Im wcześniej to zrobicie, tym efekty będą lepsze, roślina się szybciej przyjmie i łatwiej się zaklimatyzuje w nowym miejscu, więc to jest najpilniejsza rzecz. Na naszym kanale jest już filmik o tym, jak przesadzać stare róże z jednego miejsca w inne miejsce i możecie kliknąć tutaj w link i zobaczycie, jak to zrobić prawidłowo. Ci wszyscy, którzy uprawiają róże w doniczkach, mają również pilną pracę do wykonania. Tak samo pilną jak przesadzanie starych róż z jednego miejsca w drugie. Chodzi o to, że teraz te róże bardzo pilnie potrzebują tego, żeby wymienić im część podłoża w pojemniku. Jest o tym osobny film, odsyłam Was do niego. W zeszłym roku to robiłem i należy to zrobić jak najwcześniej, najlepiej w połowie marca. Wyciągamy całą roślinę, odcinamy starą bryłę korzeniową, umieszczamy nowe podłoże i wsadzamy z powrotem. To też jest bardzo pilna praca. Wiem, że wielu z Was nie jest zwolennikami tak wczesnego nawożenia róż. Ja jednak lubię to zrobić wcześnie, po to, żeby wiosenne deszcze, których się spodziewamy, a których w tym roku może nie być dużo, żeby one spowodowały rozpuszczenie się tego nawozu i wpłukanie w głąb ziemi. Dlatego uważam, że to jest mój trzeci priorytet. Po przesadzaniu i po robieniu porządku z bryłą korzeniową w różach doniczkowych, nawożenie jest trzecim zabiegiem. Jeśli wykonam to nawożenie, a film o nawożeniu również jest już nagrany i odsyłam Was do tego filmu, jakie są metody. Ja w tym roku wybieram metodę uproszczoną, czyli stosuję Jaremile Complex. Nie daję ani obornika, ani nie daję Osmocote, więc po zastosowaniu tego nawozu mogę przystąpić do kolejnej ważnej rzeczy, której też nie można odwlekać. Rozgarniam kopczyki. W tym roku zastosowałem sobie do okrywy korę, wobec tego ten zabieg, który do tej pory był dla mnie bardzo przykry, trudny i po prostu ciężki do wykonania, dlatego że mieliśmy do rozgarniania kopczyki z gliny, teraz wykonuje się to dużo, dużo prościej i w zasadzie rękami nie potrzeba używać do tego motyczki, łatwo jest to zrobić. Dlaczego jestem zwolennikiem wczesnego stosowania nawozu? Dlatego, że lubię zastosować nawóz przed rozgarnięciem kopczyków. Natomiast z rozgarnięciem kopczyków nie można czekać i zwlekać, dlatego że im później będziemy rozgarniać kopczyki, tym mamy większe prawdopodobieństwo, że uszkodzimy pąki wyrastające z pędów. Zobaczcie, one mają już około centymetr, 1,5 centymetra długości. Młode pędy wyrastające z pędów starych. One są bardzo ładne, one są grube. I gdybym ten kopczyk rozgarniał powiedzmy za 2 tygodnie, to one by były jeszcze większe i przy rozgarnianiu tego kopczyka bardzo łatwo mógłbym te po prostu młode pędy zniszczyć, poutrącać je. Dlatego ja jestem zwolennikiem jak najwcześniejszego rozgarniania kopczyków. I zobaczcie, dopiero teraz dochodzę do tego tematu,
który najbardziej interesuje miłośników róż wiosną, czyli do cięcia. Najpierw musiałem wykonać 4 inne zabiegi, żeby zabrać się za cięcie. Ale uwaga, w tym roku chcę Wam powiedzieć, że można czasem odpuścić sobie cięcie wiosenne. I niewykluczone, że jeżeli braknie mi czasu, to ja sobie po prostu odpuszczę to cięcie w tym roku i pokażę Wam dlaczego. Zobaczcie, te wszystkie róże, które rosną tutaj w tym szpalerze, to są róże stare, które mają już przynajmniej 6 lat, czy tam nawet 7. I w ubiegłym roku one mocno nadmarzły i robiliśmy tutaj cięcie, takie mocne cięcie odmładzające, ratujące nadmarznięte róże. I do tego filmu też Was odsyłam, bo zobaczycie na nim, jak te róże wyglądały dokładnie rok temu. Wyglądały bardzo, bardzo źle. Zrobiliśmy mocne cięcie, odmłodziliśmy je jednocześnie i te wszystkie pędy, które tutaj widzicie, to są pędy jednoroczne. I teraz, jeżeli mamy takie rośliny, które mają tak młode pędy, na dodatek myśmy je przycięli wstępnie jesienią na taką wysokość i dzięki temu, że zrobiliśmy takie cięcie wstępne i dzięki temu, że zima była bardzo łagodna w tym roku, te pędy w zasadzie nie ucierpiały. One wyglądają tak, jak wyglądały jesienią. Są młode, są grube i w zasadzie, gdybyśmy mieli je ciąć, to byśmy je tylko lekko skrócili. Ale jeśli nie przytniemy tych pędów, czyli nie dotkniemy ich sekatorem w tym roku, to nic się nie stanie. Te rośliny zaczną nam się ładnie rozbudowywać nowymi, mocnymi pędami wyrastającymi właśnie z tych młodych pędów i będziemy mieć bardzo obfite kwitnienie, dalej roślina będzie młoda, bardzo dobrze się będzie rozkrzewiać. Ja nie widzę tutaj gwałtownej potrzeby robienia cięcia wiosennego. Kiedy takie cięcie byłoby wymagane? Wtedy, kiedy miałbym tutaj jakieś chore, pouszkadzane pędy i wtedy, kiedy miałbym tutaj dużo bardzo cienkich pędów tak zwanego siana. Jeżeli się dobrze przyjrzycie, to owszem, zdarzają się takie pędy, są one tutaj, o, i takie siano mogę wyciąć, natomiast tych cienkich pędów jest bardzo mało w stosunku do reszty, więc nawet jak tego nie zrobię, to nic się nie stanie, roślina nie ucierpi. Są również takie pędy, które podczas tego ostrego cięcia w zeszłym roku nie zostały usunięte całkowicie. I w zasadzie to jest jedyna rzecz, którą warto zrobić w tego typu sytuacjach jak tu, że wyciąć po prostu te martwe pędy, tak? Po prostu zrobić to czyszczenie. Natomiast też nie jest to wielki problem, bo nie ma tego dużo. Natomiast ja Was od wielu lat zachęcałem do tego, żeby robić to regularnie i żeby nie odwlekać tego, bo później jest coraz trudniej to zrobić. Jeżeli takich pędów nam się nazbiera dużo, to później wyczyszczenie takiej rośliny jest dużo, dużo trudniejsze. W takiej sytuacji jak tu faktycznie sekator elektryczny sprawdziłby się idealnie, bo mamy bardzo twarde, bardzo grube, już obumarłe pędy. Jednak nie wszystkie róże przygotowałem sobie tak samo. Część róż przyciąłem jesienią wstępnie, tak jak tu, i jeśli nie będę miał czasu, to nimi się w zasadzie nie będę zajmował wiosną, albo tylko zrobię taką szybką kosmetykę, przelecę, wytnę najcieńsze pędy, ale część krzewów zostawiłem nieprzyciętych. Specjalnie liczyłem na to właśnie, że zima będzie taka jak była, czyli że nie przemarzną te pędy i one nie przemarzły. Te róże, które nie zostały przycięte, to są róże, tak jak tutaj, głównie parkowe. Ja stoję przy odmianach Martina Visersa, które wielu z Was się bardzo podobały latem, wyglądały okazale, pytaliście o nie i dobra wiadomość dla Was jest taka, że w opisie filmu dam Wam link, bo wiele z tych odmian jest już w naszym sklepie dostępna. Tutaj są róże angielskie i też się cieszę z tego powodu, że będziemy mogli robić porównanie, prawdziwe porównanie, tak jak chciałem robić w ubiegłym roku, ale te róże były jeszcze za młode, a w tym roku już dwuletnie rośliny. Będziemy sobie robić porównanie cięcia takiego bardzo prostego, które wykonałem na szybko jesienią, z takim cięciem, które w zasadzie powinno się wykonywać w ogrodzie, bo najczęściej macie taką sytuację, że macie róże angielskie wyglądające podobnie jak to
i pytacie, jak je przyciąć wiosną. Więc my będziemy sobie ciąć te róże angielskie w tym roku właściwie. I tutaj dalej mamy również róże parkowe, odmiany Cordesa i Tantała i też zrobimy sobie takie cięcie inne niż uproszczone. Ale będziemy je cięli dość oszczędnie i to jest ten zabieg, którego sobie nie odpuszczę. Czyli jeżeli będzie bardzo mało czasu, to zrobię tylko te cięcia, a te, które przyciąłem jesienią, zostawię bez dotykania sekatorem. Jak już wykonam sobie te wszystkie zabiegi, przytnę te róże parkowe, pozostaną mi jeszcze róże pnące. Też muszę je lekko przyciąć, bardzo delikatnie, ale to, co najważniejsze jest w tym przypadku, to ja muszę te róże porozpinać na konstrukcji. Dlatego, że nie zrobiłem tego w ubiegłym roku i teraz warto to robić, to rozpięcie robić również wcześniej, bo zobaczcie, jeżeli my właściwie rozepniemy te pędy, to już w tym momencie zaczyna się jak gdyby ten proces, którego finałem będzie piękne kwitnienie w czerwcu. Zobaczcie, ten pęd, mimo że on nie był rozpięty, przypadkowo ułożony jest w taki sposób właśnie jak powinien być, czyli horyzontalnie. I widzimy, że na tym półmetrowym odcinku mamy kilkadziesiąt młodych pędów rosnących i każdy z nich będzie zakończony kwiatostanem. Więc to wróży przepiękne, obfite kwitnienie w czerwcu. I tego typu rozpinanie, tak horyzontalnie, mocnych pędów, bo ten jest już tutaj trochę cienki, ale przynajmniej takich jak ten, będzie skutkowało, że będziemy mieć piękną, kwitnącą ścianę. I dlatego warto to robić na tyle wcześnie, żeby pobudzić te wszystkie pąki na całości pędu. A pobudzamy je wtedy, kiedy pędy są łukowato powykinane, horyzontalnie ułożone. Dlatego warto to też robić jak najwcześniej. I to było 6 najważniejszych zabiegów, które będę wykonywał przy różach tej wiosny. Ale na koniec jeszcze 2 problemy. Część z Was zapytuje, co robić, kiedy liście nie do końca opadły, tak jak tutaj. Jeżeli one są suche, to one prędzej czy później same opadną, tak? Natomiast macie też sytuację podobną jak tu, kiedy macie liście całkowicie zielone lub takie jak tu, częściowo zielone, częściowo brązowe, nie wiecie, czy to obrywać, czy nie obrywać. Ze względów estetycznych fajnie by było to oberwać, tak? Ale powiem Wam, że ja nie wiem, czy ja to będę robił, bo część tych liści i tak spadnie, a te, które zostaną, to one i tak za chwilę będą zasłonięte przez te nowe wyrastające, więc nie będzie ich widać, jeżeli tego nie będzie dużo. Natomiast wielu z Was obawia się tego, że na tych liściach może dochodzić do infekcji i one mogą stanowić źródło problemów chorobowych róż w tym najbliższym sezonie. I z tym wiąże się jeszcze jeden problem. Część z Was nie wie, czy powinna już zacząć dbać o rośliny w tym sensie, żeby profilaktycznie opryskiwać przeciwko chorobom, przeciwko szkodnikom. I powiem Wam, moje zdanie jest takie, że w marcu w ogóle tego nie musicie robić. Jeśli chodzi o choroby, to jeżeli nie mieliście problemów z rdzą na różach, to nawet pozostawienie takich liści, jeśli nie macie czasu tego zrobić, nie będzie skutkowało problemami z chorobami w następnym sezonie. Wyjątkiem jest rdza, tak jak powiedziałem, wtedy należy bardzo dokładnie wyczyścić i pozbyć się tych liści, na których jest zarzewie kolejnych infekcji, spalić te liście. Przypomnę Wam, że w przypadku rdzy nawet na pędach pozostaje nam grzyb, który będzie infekował w kolejnym sezonie, więc usunięcie samych liści też nie do końca załatwia problem, ale odsyłam Wam do filmu o walce z rdzą, także tam wszystkie szczegóły macie podane dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o szkodniki, to ja w pierwszej kolejności zwróciłbym na szkodnik pod tytułem przędziorek. Jeśli w ubiegłym roku mieliście problemy z przędziorkiem, to przypilnujcie go teraz, bo jeżeli sezon będzie suchy, będą suche wiatry, będzie ciepło, to
problem przędziorka eksploduje nam. Jeśli chodzi o przędziorka, to moim zdaniem jeszcze jest trochę za wcześnie, ale wtedy, kiedy pogoda się ustabilizuje na taką, jaka była powiedzmy w ubiegłym tygodniu, gdzie będziemy mieć w dzień po te 15, 18, 20 stopni i nocą będziemy mieć powiedzmy około 10 stopni, to wtedy możemy już wkraczać z prewencyjną walką z przędziorkiem. W tym sensie, że będziemy mogli wykonywać zabiegi na budzące się do życia osobniki. I o walce z przędziorkiem też jest film na naszym kanale i też odsyłam Was do tego filmu. Tam dowiecie się, jak postępować z roślinami, z różami wtedy, kiedy w ubiegłym sezonu mieliście problemy z przędziorkiem. Zatem przed nami bardzo pracowity czas. Będziemy musieli dokonywać wyboru, który zabieg jest pilniejszy, który musimy wykonywać najpierw, a który może poczekać. Mam nadzieję, że ten film pomoże Wam w zachowaniu spokoju. Spokojna praca, systematyczna, zaplanowana, przyniesie na pewno oczekiwane rezultaty i mam nadzieję, że już wkrótce będziecie się cieszyć pięknymi, kwitnącymi różami w swoich ogrodach. Do zobaczenia w następnych filmach.